Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam na kruche babeczki z kremem i owocami. Nie ma w nich nic trudnego, a zrobią furorę na każdej letniej imprezie. Małe, zgrabne i pyszne. Czego chcieć więcej, prawda? Jak zawsze zachęcam do zostawiania łapki w górę i subskrypcji. Was zapraszam na film, a ja biorę się do roboty. Przygotowanie kruchych babeczek zaczynam od maślanych korpusów. Do dużej miski wsypuję 200 g mąki pszennej, 2 łyżki cukru pudru i łyżeczkę cukru waniliowego. Zawartość miski krótko mieszam trzepaczką do równego rozprowadzenia składników. Kiedy wszystko jest już odpowiednio rozprowadzone, dodaję 100 g bardzo zimnego masła. Tłuszcz łączę ze składnikami suchymi za pomocą siekacza cukierniczego do uzyskania konsystencji mokrego piasku. Jeśli nie macie siekacza, możecie zrobić to za pomocą noża lub po prostu wetrzeć masło w mąkę palcami. Wtedy działajcie szybko, żeby nie ogrzać zbytnio tłuszczu. Kiedy zawartość miski zaczyna przypominać ciasto na kruszonkę, dodaję 2 żółtka i zaczynam wyrabiać ciasto dłonią. Na początku przez chwilę w misce, aż mąka wchłonie wilgoć pochodzącą z żółtek. Następnie wykładam ciasto na blat i wyrabiam tylko do połączenia się składników i utworzenia przez nie zwartego, niezbyt gładkiego ciasta. Powinno zająć to Wam nie dłużej niż 2, może 3 minuty. Tak przygotowane ciasto formuję w kulę, owijam folią spożywczą i odkładam do lodówki na około 30 minut do całkowitego schłodzenia. Po tym czasie wyciągam je na blat i wałkuję w płat o grubości około 3 mm. Jeśli ciasto będzie się mocno kruszyć i nie będzie chciało utworzyć gładkiego płatu, zagniećcie je ponownie w kulę i pozostawcie na 2-3 minuty na blacie. Delikatne ogrzanie tłuszczu zawartego w cieście powinno pomóc rozwiązać ten problem. Z ciasta wycinam krążki o średnicy odrobinę większej niż średnica foremek do babeczek. Góra moich foremek ma średnicę 6 cm, dlatego świetnie do tego celu nadaje się np. szklanka po nutelli, która jest niewiele szersza. Tak przygotowanymi krążkami wyklejam natłuszczone i wysypane kaszą manną foremki. Z tej porcji ciasta wychodzi 16 małych babeczek. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście użyli odrobinę większych foremek. Weźcie to, co macie pod ręką. Po wyklejeniu wszystkich foremek korpusy delikatnie nakłuwam widelcem zarówno dno, jak i boki. Dzięki temu para, która wytworzy się w trakcie pieczenia, nie będzie ich deformować. Po nakłuciu wszystkich babeczek ponownie odkładam je do lodówki na kolejnych 30 minut. To ważne, żeby nie przypiekły się za bardzo w trakcie pieczenia. Po upływie 2 kwadransów wyciągam babeczki z lodówki. Każdą formę z ciastem wykładam kawałkiem pogniecionego papieru do pieczenia i obciążam łyżką ryżu. Jest to kolejne zabezpieczenie przed deformacją ciasta w trakcie pieczenia. Zamiast ryżu możecie użyć suszonej fasoli lub grochu ceramicznego. Obciążone korpusy trafiają do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza, grzejącego w funkcji góra-dół na 15 minut. Po tym czasie wyciągam je z piekarnika i delikatnie pozbywam się ryżu i papieru do pieczenia. Róbcie to ostrożnie, ponieważ na tym etapie korpusy są bardzo delikatne i nie trudno je pokruszyć. Zwróćcie też uwagę na to, czy jakieś ziarna ryżu nie utknęły w cieście. Po oczyszczeniu foremki z ciastem ponownie trafiają do piekarnika na około 10 minut do uzyskania pięknego złotego koloru. Temperatura pieczenia i program pozostaje bez zmian. Po upływie czasu pieczenia wyjmuję je z piekarnika i odstawiam na około 10 minut do lekkiego przestudzenia i zestalenia. Kiedy korpusy delikatnie stwardnieją, wyciągam je z foremek i przekładam na kratkę. Na tym etapie nie powinno stanowić to żadnego problemu. Kruche korpusy pozostawiam na kratce i studzę całkowicie. Korpusy gotowe, zabieramy się za krem. W tym celu do dużej miski wlewam 200 g dobrze schłodzonej 36% kremówki. Dodaję do niej 250 g równie zimnego serka mascarpone, 50 g cukru pudru i łyżeczkę pasty waniliowej. Zawartość miski ubijam mikserem do uzyskania gęstej, gładkiej masy.
Na początku na niskich obrotach do rozmieszania serka w płynie, a następnie już prawie na pełnej mocy do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Gotowy krem odstawiam do lodówki na czas stygnięcia kruchego ciasta. Kiedy korpusy są już całkowicie wystudzone, przekładam krem do rękawa cukierniczego z tylką o kształcie gwiazdki o średnicy 1 cm. Każdą babeczkę niemal całkowicie wypełniam kremem. Najpierw wyciskam sporą ilość na dno korpusu, wypełniając go mniej więcej do 2/3 wysokości, a następnie pokrywam nim krawędzie babeczek. Każdą z nich dekoruję owocami. W moim wypadku są to borówki, truskawki i maliny, ale tak naprawdę możecie użyć swoich ulubionych. Ważne jest tylko, żeby odpowiednio je skroić do rozmiarów babeczek. Gotowe babeczki podajemy od razu po wypełnieniu kremem i udekorowaniu. Gwarantuję Wam, że Wasi goście i rodzina będą zachwyceni. Nasze małe, zgrabne, kruche babeczki z kremem i owocami są gotowe do podania. Można się częstować. Myślę, że wyszły naprawdę ładne. A jak smakują? Korpus jest cudownie maślany i kruchutki. Nadzienie jest kremowe i waniliowe. Nie jest za słodkie. Cóż mogę o nim więcej powiedzieć? Jest po prostu pyszne. Owoce nie tylko zdobią nasze babeczki, ale też subtelnie przełamują smak kremu i nadają całości charakteru. Nic tylko wypiekać, wypełniać i zajadać. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Napiszcie, czym Wy wypełniacie kruche babeczki. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!